Jak nie masz pieniędzy, to wydaj wszystkie drobniaki, które jeszcze ci zostały w kieszeni. No bo co po studiach? No wszyscy do pracy. I się zaczyna w ten system wchodzić już tak konkretnie. Więc każdej mamie to, co mówię, zająć się sobą. Nie myśleć o dziecku, tylko zająć się sobą. Jak nazywasz coś ładnym, to od razu tworzy się w umyśle analogia, że też jest brzydkie. Najwyższą formą świadomości jest pozwolić trwać ludziom w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. Którzy z waszych rodziców wyglądają na zakochanych dzisiaj? Cały życie spędzasz na plaży, nic nie robisz, bo drinki, jedzenie, kokosy, dziewczyny tańczą i fantastycznie. Bez sensu, już nie chcę tam być. Chcę więcej od życia, to nie jest to. Jeżeli chcesz mieć wspaniały związek, to najpierw przepracuj u siebie to, co chcesz komuś dać i to, co chcesz dostać od tej drugiej osoby, bo bez tego, no to nie przyjdzie. Jak to się mówi, jest jak jest. Jest jak jest, po prostu. To jest odpowiedź na wszystko tak naprawdę. Jest jak jest. I od nas tylko zależy, jak my do tego podejdziemy. Czy dla nas to będzie tragedia, czy nie. Czy będzie raj na ziemi, czy piekło. Bo my sobie to piekło robimy nieustannie. Tak można powiedzieć, na własne życzenie. I możecie powiedzieć, no ale sytuacje zewnętrzne. No ale sytuacje zewnętrzne nie mają na nas wpływu, jeżeli przynajmniej nie będą mieć na nas wpływu, jeżeli poznamy tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi i po co tu jesteśmy i kim my jesteśmy, bo tak naprawdę od zrozumienia samego siebie tu trzeba zacząć. I zamiast się skupiać na tym, co jest na zewnątrz, to odnaleźć się w tej sytuacji. My mówiliśmy, że czy to warsztaty, czy to narzędzia, czy cokolwiek innego nie sprawi, że nagle ta cała rzeczywistość na zewnątrz będzie taka tylko różowa, cukierkowa i będą tylko dobre rzeczy się zdarzały. Bo tylko dobre to jest osąd. Tak samo jak tylko złe. Zło jest takim samym osądem jak dobro. Bo żeby stwierdzić, że coś jest dobre, to od razu musicie osądzić, czy coś jest złe. To jest takie trochę, można powiedzieć, każdy kij ma dwa końce. Jeżeli jesteś gdzieś, gdzie jest ci źle, to absolutnie nie powinieneś tam nigdy być. I teraz, jeżeli rozumiesz prawa rządzące wszechświatem i umiesz się połączyć ze swoją wewnętrzną mocą, tak? Czyli pracować nad swoim podniesieniem wibracji, nad swoim wewnętrznym spokojem, nad tym, że jest ci przyjemnie, dobrze i fajnie, to wtedy znajdują się okoliczności i ludzie, którzy dają ci taką przestrzeń bezpieczeństwa, która jest ci potrzebna. Czyli praca się może nagle zmienić, ktoś ci może zaoferować nową pracę, albo perspektywy wyjazdu się pojawią, ale generalnie tak jest, że im bardziej my jesteśmy w harmonii ze sobą, tym te puzzle na zewnątrz same się układają dla nas. I tak jest ze wszystkim. Z pracą, w relacjach, w zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy oczywiście zawsze będą trudne, bo musimy je przepracować, bo to nie jest tak, że nagle doznamy takiego oświecenia, że stajemy się jakimś, no nie wiem, kimś z poziomu Jezusa, tak? Bo to byłby game over dla nas. My tutaj przyszliśmy po coś innego. Więc będą się nam pojawiać jakieś trudne zdarzenia, ale one nie będą krytyczne. One nie będą takie, że nas złamią całkowicie. Tak? Tylko gdzieś tam zainspirują do jakiejś transformacji, takiej zmiany, do jakichś przemyśleń. Kochani, tu nie chodzi o to, żeby było łatwo. Każdy chciałby mieć życie, żeby było takie łatwe, przyjemne, dużo pieniędzy, na plaży mieszkać, nie pracować, cokolwiek. Ale wy nie jesteście tutaj po to. Możecie być. Możecie wyjechać na plażę, naprawdę i zbierać kokosy. Jasne. Pytanie, czy to jest w zgodzie z wami? Bo jeśli nie chcesz mieszkać na plaży i zbierać kokosów, no to nie. Tak? Jeżeli chcesz, no nie wiem, pracować w kopalni, bo to jest twoja pasja, albo to jest zgodne z twoimi naturalnymi zdolnościami, czy z jakimiś twoimi potrzebami, to pracuj w kopalni i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to właśnie, żeby szukać sobie tego miejsca w życiu, gdzie jest ci dobrze, gdzie się czujesz jak ulał. Jak to powiedzieć? Żebyś się nie czuł jak jabłko w skrzynce gruszek, nie? Tylko żebyś się czuł jak jabłko w skrzynce jabłek. Było jakieś jedno z takich pytań, było skąd wiedzieć, że to, co robię, to jest dla mnie dobre? W sensie, skąd wiedzieć, że to jest to, co chcę robić w życiu i tak dalej. Tak naprawdę zawsze tam, gdzie można powiedzieć, ci w duszy gra,
tam gdzie jest wszystko, co ci przychodzi z lekkością w danej dziedzinie, Mhm. z radością, co robisz, to jest twoje. Więc zawsze podążając za tym, co sprawia ci przyjemność, lekkość i łatwość, to jest twój kierunek, w którym powinno, tak w cudzysłowie, się podążać. Mhm. A czy tak robimy? No mało kto. Więc jeżeli się siedzi w pracy, która nie daje radości, jeżeli jest się w związku, który nie daje radości, jeżeli jest się w miejscu w swoim życiu, w którym nie daje, to miejsce nie daje radości, no to może po prostu czas to zmienić. Jak to zmienić? No zacząć robić to, co się chce robić. Ale ktoś powie, ale ja nie wiem, co chcę robić. No ale zawsze jakieś pomysły się mają. Na przykład, że chcesz zacząć grać na fortepianie. No to musisz iść na lekcję na fortepianu i zobaczyć, czy to jest dla ciebie. Bo na przykład pójdziesz na lekcję fortepianu, zaczniesz grać i mówisz, wow, to jest to, ale po tygodniu stwierdzisz, no nie, to jednak nie to. To ja jednak rzucam fortepian. Okej. Słuchajcie, nigdy nic nie wybieramy na zawsze. I warto, jeżeli na przykład mówisz, ja bym chciał na plaży nic nie robić. Myślę, że większość osób teraz, jakbym dał wam tutaj taki bilet na plażę, miesiąc, może nie, ale że całe życie masz do wyboru, że całe życie spędzasz na plaży, nic nie robisz w ogóle, masz cały czas ci podnoszą tylko drinki, jedzenie, kokosy, dziewczyny tańczą i fantastycznie, to wiele osób pewnie by za tym poszło, chociaż myślę, że nie wszyscy. Bo co to jest za życie takie? Myślę, że byście wytrzymali tak może tydzień, miesiąc, 2-3 miesiące, pół roku, ale potem byście chcieli wracać stamtąd, bo byście powiedzieli, ja to jest bez sensu, już nie chcę tam być. Ja chcę robić tak co innego, bo chcę, żeby moje życie miało znaczenie, chcę więcej. Chcę więcej od życia, to nie jest to. I znowu by było, no to dobra, no to co chcę w życiu robić? No to przecież ja chcę ciężko pracować. No to dobrze, no to idź ciężko pracuj. Ale to wy musicie wiedzieć i dopóki też tych rzeczy nie spróbujecie faktycznie, jak było takie słynne wystąpienie Jacka Walkiewicza, nie wiem, czy kojarzycie, Pełna moc możliwości, on mówił o tym, jak całe życie chciał mieć kampera. I no dopóki sobie tego kampera nie kupił, to on nie wiedział, jak to jest mieć kampera. I to jest tak, jak z tym marzycie. Macie jakieś marzenia, ale wy nie wiecie, jak to jest je doświadczyć, więc sprawdźcie, doświadczcie je, sprawdźcie, czy to jest wasze. Prawdopodobnie nie, bo dużo naszych pragnień jednak jest z poziomu umysłu i najczęściej nie są w ogóle one nasze. Często realizujemy pragnienia innych ludzi po to, bo... Większość pragnień, które macie, to nie są wasze pragnienia, tylko to jest coś, co zostało wam zaszczepione. I gdybyście tak posiedzieli w tak zwanej jaskini Nepalu przez miesiąc, to byście zobaczyli, że prawie nic, co macie w domu i prawie nic, co myślicie, że jest dla was, to byście poczuli, że to nie jest dla was. To zupełnie co innego jest waszym kierunkiem. No. I to jest bardzo ważne, tylko do tego jest potrzebne zatrzymanie się, bo my mamy gdzieś tam sobie kiedyś ubzduraliśmy jakieś nasze pragnienia, czy to związane z konkretnym partnerem, z konkretną pracą, z konkretnym statusem materialnym, bo siedzimy na tych Facebookach, Instagramach, widzimy, jak ludzie po prostu opływają w luksusy, tylko my nie wiemy, jakie nie mają życia. Ja wam powiem, że większość tych żyć, to one nie... Myślę, że wy już wiecie, że pieniądze szczęścia nie dają, ani spełniania niczego. Oczywiście pomagają żyć i warto je mieć, ale właśnie nie jakby kosztem innych rzeczy, albo nie jako priorytet. Nie są celem. Nie są celem. I teraz rzeczywistość, na którą my ją obserwujemy, która właśnie jest taką konsumpcyjną rzeczywistością, która cały czas nas nakręca, napędza, mieć więcej, lepiej, piękniej, szczuplej i tak dalej. I mamy cały czas przykłady, nam są pokazywane, bo te zdjęcia idealnych ludzi, którzy nie istnieją. Ja myślę, że większość z tych ludzi by się zamieniła na wasze życia. I to od razu by chcieli się zamienić. Bo tam nie ma, mimo tej całej otoczki, tam nie ma zbyt dużo radości i tam nie ma zbyt dużo szczęścia, bo to po prostu widać po tych ludziach. My jak byliśmy na wakacjach teraz, to byliśmy na takiej wycieczce, gdzie było kilka instagramerek. Dowiedziałam się, że to są instagramerki, bo one się musiały ciągle przebierać i ciągle zdjęcia robiły. I jedna miała chłopaka i ciągle na tego chłopaka krzyczała: źle trzymasz, tu chodź, za wolno i tak dalej. Po prostu on był sfrustrowany, a ona też, bo nie dostawała tego, co on chciał.
I Ja myślę, że zastanawiałam się, czy ją kręgosłup już boli po kilku godzinach, że tak powiem, wypinania się ciągle. powiem wam, że ten Instagram to naprawdę ciężka charuwa. No. Ciężka, nie sądziłem, że to jest takie ciężkie. A To jest najgorzej naprawdę robota. najgorzej to te No. chłopaki mają faktycznie. Biedne chłopaki tych dziewczyn. Znaczy on niósł dużą torbę z ciuchami. Więc... Co oni tam przeżywają na tych plażach? Słuchajcie, zero zabawy, bo to cały czas jest, wiecie, no, szukanie takiego idealnego ujęcia. Już nie jest się tutaj, tu i teraz, tylko się już myślą jest, jak się to zdjęcie wystawi, jak się pokaże i tak dalej. Myślę, że jakby miał ten chłopak do wyboru wcielenie Matki Teresy i swoje, to myślę, że wolałby Matki Teresy, bo tam nie roboty ta Matka Teresa miała. Ona też miała dużo roboty, dobra. Ale skąd się to wzięło? Tam Instagram, no wiemy, no postęp technologiczny, nie? I każdy ma wgląd teraz do każdego miejsca na świecie, ale rodząc się w ciele fizycznym, no to już wiecie, że sami sobie wybraliście swoich rodziców, nie? My głębiej będziemy to wchodzić właśnie na szkoleniu. Tam to jeszcze większa rewolucja będzie, nie tylko ci rodzice, ale sami sobie wybraliście swoich rodziców i przez to już też sami wybraliście zestaw przekonań, jakie sobie weźmiecie do głowy. No jak się rodzicie, już macie, nie? Po prostu dostajecie z defaultu. Bonus taki, bonus od życia. Jak się Żeby rodzicie nie było zbyt łatwo w kulturze właśnie katolickiej, to rodzicie się z przekonaniem o tym, że jesteście grzesznikami i Bóg będzie was osądzać całe życie. Jak się rodzicie w innej religii, to żyjecie z przekonaniem, że trzeba poświęcić swoje życie, żeby dostać tam kilkanaście dziewic i tak dalej, i tak dalej. Więc w zależności od tego, które miejsce sobie wybieracie, już dostajecie pakiet tego, że nie jesteście wystarczająco dobrzy i że wasze życie jest podłe. To są dwa główne przekonania, każdy je dostaje. Nie? Ale pamiętajcie, że no. im gorzej, tym lepiej. To musicie zapamiętać te słowa. Im gorzej, tym lepiej, bo im macie trudniejsze doświadczenia, im cięższe ciężary bierzecie na siłowni, tym lepsze będą i szybsze wasze efekty. Oczywiście nigdy nie dostaniecie takiego ciężaru, którego nie możecie podnieść. Tak, no jeżeli chodzi o rozwój świadomości, ta świadomość nie może się rozwinąć tak jak mięśnie na siłowni, nie urośnie ci biceps, jeśli nie będziesz podnosić dużego ciężaru, tak? Bo ćwicząc małymi hantelkami, to będzie bardzo, bardzo długa praca, a efekt będzie niewielki. Musisz wziąć naprawdę bardzo ciężki hantel, żeby mięsień zareagował. I tak samo jest ze świadomością niestety. Albo i stety. Stety w przyszłym tygodniu się dowiecie. Dokładnie. Dzisiaj może niestety. Jak nie wiem, co robić w swoim życiu, nie? Jak wybrać gdzieś tam, czy znaleźć ten swój cel życiowy, albo odnaleźć to, co chcemy robić. No i zobaczcie, my się rodzimy też w takim społeczeństwie, no tym społeczeństwie, w którym my teraz tutaj jesteśmy, nie? To mówimy do nas, do siebie, do słuchaczy. Jesteśmy w takim społeczeństwie, gdzie mówi nam się i uczy nas się, że im wcześniej zaczynamy edukację, tym łatwiej będzie nam w życiu, tak? Czyli dzisiaj 5-latki czytają płynnie i piszą, 4-latki chodzą na konie, a 3-latki uczą się Braille'a, nie? Czy drugiego języka. No i to jest nienormalne, nie? Bo od urodzenia po prostu już się tłucze i chodzi na jakieś zajęcia non stop. No i tak się mówi właśnie, że im wcześniej, tym lepiej. Jakieś też nawet, tak sobie myślałam, gdybym tylko chodziła na jakieś języki obce, jak miałam 6 lat, to bym dzisiaj mówiła 5, a nie 2, nie? Na przykład. I miałam taki, nie wiem, czy żal do siebie, czy do rodziców, że za późno, wszystko za późno, że moi rówieśnicy to już dawno tam są. I ostatnio właśnie tak przyszło do mnie, że my wybieramy swój zawód, jak mamy 18 lat. Po prostu sieczka w głowie, słoma z butów wychodzi, nie? Nic nie wiemy o życiu, nic, absolutnie. Nikt nas nie nauczył nawet, jak się buduje relacje, jak pracować ze swoimi emocjami, jak rozmawiać ze swoimi myślami, jak zagłębić się w siebie. Nikt nam tego nie pokazał. Tylko nauczyli nas matmy, chemii, 5 języków i nie wiem, i szydełkowania, nie? I teraz bądź szczęśliwy przez całe życie. Jak? Dostaliśmy pakiet dla niepełnosprawnych, nie umiemy zaopiekować się sobą i potem przez całe życie, dlatego większość ludzi czuje, że nie realizuje swojego życiowego celu, że nie odnalazła nigdy swojego życiowego celu i nie lubi swojej roboty. Właśnie dlatego. I to jest klasyczne realizowanie celów i pragnień innych ludzi, bo my
tym samym, my tak naprawdę jesteśmy takim po szkole. Najpierw po podstawówce, potem po liceum, potem po studiach jesteśmy idealnym, gotowym produktem systemu, który czeka na nas otwartymi ramionami i mówi: chodź, System, no. stworzyłem cię. Tak. Stworzyłem cię takiego, teraz będziesz mi służył. I 80% osób, które na Ziemi, które są na tych poziomach minus 200, poniżej 200 w skali Hawkinsa, chociaż niektórzy to nawet chyba minus faktycznie 200 mogą być, No, czasami. no to oni są właśnie takimi, oni ten system trzymają cały do kupy. Dzięki nim się ten system trzyma, system jest dla nich i oni są dla systemu. I dlatego tak ciężko tym ludziom też z tego systemu wyjść. Bo no słuchajcie, jak całe życie do tego systemu byłeś przygotowywany i całe życie ci mówią jeszcze, bo okej, no kończysz 18 lat, idziesz tam, nie no, studia jeszcze, teraz studia są popularne. Czyli masz 24, kończysz studia. Jak to mówią, matura to bzdura, ale my nie namawiamy nikogo do niczego, sami jesteśmy po studiach. Kończysz, wyszło jak wyszło. Ja to nawet prawo skończyłem. Tutaj nie ma żartów. Zaraz wam tu pokażę papiery. To był fajny czas doświadczeń, a absolutnie nie żadnej takiej nauki, z której by wynikała radość życia. Większość osób kończy te studia, bo teraz to jest, większość osób na te studia idzie. No i co? No to do pracy trzeba iść. No bo co po studiach? No wszyscy do pracy, mama, babcia, dziadek do pracy chodzili. No to ja też idę do pracy. No i się idzie do pracy i się zaczyna w ten system wchodzić już tak konkretnie. System wynagradza nas za to, że my jesteśmy sumiennymi pracownikami, daje nam pieniążki, więc my chcemy tych pieniążków mieć coraz więcej musimy w takim razie pracy swojej wkładać. A co to jest praca? Praca to jest tak naprawdę sprzedawanie swojego czasu za pieniądze, to nie jest nic więcej. Swojej energii. Raz, że nasza energia to energią, ale w pierwszej kolejności my sprzedajemy swój czas za pieniądze. A w drugiej kolejności, i to jest ważniejsze, oddajemy swoją energię. Bo co? No wracamy po tej pracy, jesteśmy zmęczeni, no sobie puścimy jakieś tam filmy, jakiś serial, potem wiadomości, bo żeby nam powiedzieli, jak jest i co mamy myśleć. Jesteśmy rozgrabiani. Jesteśmy, można powiedzieć, rozgrabiani na lewo i na prawo. Do momentu, aż zobaczymy ten pełen obraz i zaczniemy, że tak powiem, tak kontrolować ten obraz wokół siebie, żeby te rzeczy same działały na naszą korzyść i to jest możliwe. I tutaj już mnóstwo osób tego doświadczyło. Te osoby, które w tym systemie są, one są tak głęboko zakorzenione, że one ten system będą bronić. Więc nie ma co tutaj wchodzić tak naprawdę w jakieś większe dyskusje z osobami, które gdzieś tam się mocno tej ziemi trzymają, tylko jedyne co, to można im pozwolić być takimi, jakimi są. I my zawsze to powtarzamy. Najwyższą formą świadomości jest pozwolić trwać ludziom w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. Tutaj Alinka napisała jeszcze, że miałam właśnie taki stan a propos tego poczucia, no, że wszystko jest do dupy i bez sensu, nie? Bo każdy z nas ma taki moment, że patrzy sobie w lustro i sobie myśli, powinienem być gdzie indziej, powinien być dalej, mieć więcej zarobić, więcej zmarnowałem życie. No i straciłem czas, nie? Dokładnie. Więc każdy z nas ma taki moment, każdy. I to jest normalne, że macie taki moment, bo gdybyście nie mieli takiego momentu, to znaczy, że się hodowaliście nie w społeczeństwie, tym takim systemowym, tylko poza nim. Duża mniejszość, znaczy ogromna mniejszość na świecie czegoś takiego doświadcza, to gdzieś tam w jakichś plemionach jeszcze, jeżeli jakieś istnieją, niewybite i nieskolonizowane na świecie. Więc to, że macie takie odczucia, to jest zupełnie normalne, bo to też tak zostało zaprojektowane, żebyście wy ciągle wątpili i żebyście ciągle nienasyceni, niezaspokojeni. Tak, i czuli się niewystarczający, bo jak ty się czujesz niewystarczający, to kupisz więcej kosmetyków, pojedziesz częściej na wakacje, na all inclusive, kupisz więcej sukienek, kupisz lepszy samochód i tak dalej, bo no, tak się tworzy konsumpcjonizm właśnie. Im bardziej twoje ego jest skrzywdzone, tym więcej produktów kupisz. Nie? Więc po to się tutaj spotykamy, żeby sobie przypominać to, zdawać sobie z tego sprawę i też wykorzystywać różne narzędzia gdzieś tam po tych szkoleniach, warsztatach, które gdzieś tam tę kotwicę będą nam odrywać, aczkolwiek może się tak zdarzyć w
w dalszym życiu, tak? Bo kiedy wchodzicie w siebie, kiedy poznajecie siebie, wchodzicie głębiej w ten rozwój świadomości, to raz na jakiś czas też może was dopaść takie uczucie. I to też jest zupełnie normalne, bo nie żyjecie w jaskini, tylko żyjecie wśród ludzi. I wszystkie koncepcje, które są tworzone przez różne umysły, właściwie to jest jeden wspólny umysł, tak? To po prostu też w nich pływacie. Więc raz na jakiś czas też się to pojawi. Wszędzie na świecie musi być jakaś równowaga. Jak ktoś za dużo pracuje, to ktoś pracuje mniej. Tak? Wiecie, żeby po środku było tak jak to ze średnią temperaturą. Jedna noga w wrzątku, druga w zimnej i mamy średnią temperaturę ciała. Nie? W Anglii są takie krany. Ciepła, zimna. Tragedia to jest, no. Zresztą nie umiałam z tym poradzić. No właśnie. Chociaż to chyba tak dla oszczędności, że się zatykało odpływ, lało się jedną, drugą i wtedy, wiesz, się mogłeś umyć. Więc to chyba tak właśnie Nie z wiem, oszczędności. nigdy nie rozkminiłem, po co to jest. Na pewno jest to, ktoś to logicznie na pewno wytłumaczy i ma to sens. Taka tradycja. Jola tu jeszcze miała takie ciekawe pytanie. Mam 6-letniego synka, jak go pokierować, aby nie wpadł w systemy? Już wpadł. To musisz wiedzieć, że już wpadł. Sam sobie wpadł już. Bo... Ja proponuję, jedyne co tu można by zrobić, to nic nie robić. Dla świętego spokoju swojego i syna, ponieważ musisz wiedzieć, że tak w tym wyższym rozumieniu, już ci powiem, to twój syn to tak nie do końca jest twoim synem, to tak się wydaje, że jest twoim synem, ale on jest osobną jednostką, osobną istotą, która tutaj przyszła, żeby sobie pewnych rzeczy podoświadczać, więc my oczywiście z dobrego serca jako rodzice chcemy naszych dzieci jak najlepiej i chcemy ich tak pokierować, żeby wyrosły na dobrych ludzi, świadomych i tak dalej. No właśnie, tylko pytanie, czy wtedy realizujemy ich potrzeby, czy swoje jednak. I tu trzeba zawsze patrzeć przez ten pryzmat. I może jednak pozwolić dziecku. Wiadomo, fajnie jest mówić mu jaki jest, pokazywać wszystkim, nie mówić. Najważniejsze, Jolu, nie mówić. Ty musisz jedyne, jeżeli chcesz go pokierować na właściwe tory, to ty musisz być na tych właściwych torach, poza systemem. Bo dziecko jedynie będzie się uczyło od ciebie przez naśladowanie ciebie, a nie przez to, co ty będziesz mu mówiła. Bo mówienie to mówieniem i fajnie, tylko że za mówieniem muszą podążać też czyny, więc jeżeli ty się skupisz na samym mówieniu, a dziecko będzie widziało, że sama robisz drugie, no to nie zadziała. Więc jedyne co, jeżeli chcemy być przykładem dla dziecka, to bądźmy dla niego po prostu przykładem i pokazujmy mu, że są inne możliwości, że można inaczej, że nie trzeba działać tak, jak działają wszyscy naokoło, a z formy szkolnictwa to bym wybrał chociażby szkołę Montessori, jak chcę, żeby był poza systemem, która jest taka, to też jest systemowa szkoła, jakby nie patrzeć, no ale jednak z tym systemem nam znanym nie ma wiele wspólnego. I to jest, można powiedzieć, taka melodia przyszłości, gdzie dzieci nie siedzą w ławkach, nie dźwigają książek, nie mają prac domowych i te forma nauczania jest tak naprawdę oddana w ręce dziecka, gdzie nauczyciel jest bardziej partnerem i wskazującym drogę, tak jak my mówimy wam zawsze, że wskazujemy was, niczego nie uczymy, my jedynie wskazujemy wam pewne możliwości, pewne rozwiązania i mówimy wam to, co wy od zawsze wiecie, tylko po prostu o tym zapomnieliście. No i tak, szkoła szkołą, ale musisz wiedzieć, że twoje dziecko będzie w 100% takie jak ty, będzie takie jak mama. No jak tata też, ale bardziej jak mama, bo tutaj mamy jeszcze połączenie energetyczne, nie? Związane z przejściem przez portal, więc nie mówić, a robić, a przede wszystkim czuć, bo dzieci się uczą energetycznie. Właściwie sama też się uczysz energetycznie, nie? Czasami spotykasz kogoś i nie wiesz o co chodzi, ale coś tam nie działa, nie? Coś nie trybi, coś nie nadaje cię na tych samych falach, prawda? Bo odczuwasz emocje, odczuwasz jakiś dystans, który tworzycie, wasze podświadome przekonania tworzą między wami i tak dalej. I dziecko jest jak pies, ono po prostu czuje więcej, bardziej, bo dorosły dzisiaj jak poczuje, to wytłumaczy sobie w umyśle, że na pewno źle, nie? Że coś go zwodzi, ma dziwne doświadczenia i dlatego cię nie umie zaufać. A dziecko nie ma tych filtrów, znaczy nie przechodzi do umysłu, tylko bierze wszystko tak jak jest. Więc no bardzo łatwo skumać chociażby to, że na przykład jeżeli rodzice nie ściągają butów w domu
chodząc po domu, to dziecko też nigdy nie ściągnie, tak? Tylko zawsze będzie chodzić w butach i na zabłoconych, zaśnieżonych butach też będzie łazić po sypialni i tak dalej, tak? Ale jeżeli rodzice zawsze pilnują tego, żeby buty były ściągnięte, osuszone, wytarte i się nie łazi po domu w butach, to dziecko wyniesie taką praktykę w swoje dorosłe życie, nie? Więc robić, a przede wszystkim robić zgodnie ze swoim uczuciem, tak? Czyli na przykład nie mówimy, że wszystko jest w porządku, a w środku jesteśmy wkurwieni, tak? No bo dziecko to od razu rozumie i wtedy się uczy, że też ma wytworzyć sobie takie napięcie i mówić wszystkim, że jest okej, że ma zakładać maskę. Dzieci bardzo szybko to chwytają, więc każdej mamie to, co mówię, zająć się sobą. Nie myśleć o dziecku, tylko zająć się sobą. Im bardziej ty będziesz poukładana, tym dziecko sobie samo bardziej poradzi. Tak to działa. Bez naprawy mamy nie będzie naprawionego dziecka. Niestety. Poza tym możecie wykorzystać dzieci do naprawy samych siebie, bo dzieci będą wam doskonale pokazywały te rzeczy, które są u was do przepracowania, bo wszystkie rzeczy, które was w dzieciach denerwują, drażnią, chcecie, żeby one były inne i tak dalej, dlaczego one takie są, no to właśnie jest najlepsza dla was wskazówka, bo one są taką, można powiedzieć, wierną waszą kopią energetyczną. Najlepsza wskazówka, gdzie sami powinniście zacząć szukać u siebie, o co to może chodzić, bo to nigdy nie jest u dziecka, tylko zawsze to jest u nas. Taki mały tip. Klaudia, jak pracować nad sobą, żeby tyle nie narzekać? Pozytywne myślenie zawsze pomaga. Komuś kiedykolwiek pozytywne myślenie gdzieś w czymś Żadne pomogło? myślenie nikomu nie pomaga, żadne. Ani pozytywne, ani negatywne, to musicie wiedzieć, ale to już się chyba nauczyliście. My tak często mówimy, myślcie pozytywnie, patrzcie przez różowe okulary, czy tam się mówi afirmuj i tak dalej. Im częściej myślisz, tym więcej wprowadzasz niepokoju do swojego życia, po prostu. Ale jak na przykład patrzycie sobie na takie filmy podróżnicze do jakichś tam ludów plemiennych, no to jeżeli się nie gotuje, albo nie poluje, albo nie wiem, nie zdobywa czegoś na przetrwanie, to oni leżą w hamakach, albo sobie siedzą, patrzą. Nie? Ja pamiętam taki jeden film, kiedyś dawno temu oglądałam, Cejrowskiego, gdzie on zapytał jednego Indianina, o czym ty myślisz, jak tak leżysz w hamaku? A ten Indianin tak patrzy i nic nie powiedział. Nic. Tak jakby po prostu tutaj było wszystko puste, nie? No i Cejrowski tak mówi, że no bo oni chyba nie myślą. No i właśnie o to chodzi, żeby mniej myśleć. Bo każde myślenie, nawet jak będziesz sobie tak tłumaczyć, patrzę teraz z właściwego kąta, tak? Będę patrzeć z innej perspektywy, będę wszystko oceniać lepiej. To ten kij ma dwa końce. Jak nazywasz coś ładnym, to od razu tworzy się w umyśle analogia, że też jest brzydkie. I oczywiście nie jesteśmy w stanie pozbyć się umysłu, ani mózgu, chociaż bez mózgu też się da myśleć, ale nie jesteśmy w stanie pozbyć się tego umysłu, ale im bardziej pracujemy ze swoim wnętrzem, tych myśli jest mniej, po prostu. One się neutralizują, albo nie są takie głośne. I to jest cały sekret. Skupić się na sobie, a w czym, jak uzyskać to skupienie na sobie? Dużo łatwiej przychodzi na przykład przebywając w naturze. Jeżeli będziemy częściej w tej naturze przebywali, jak nie wiesz jak zacząć, to po prostu zacznij chodzić do lasu. I tam sobie chodź i patrz na te drzewka, jak one rosną. Bo natura zawsze jest naszym najlepszym nauczycielem i wszystkie procesy, jakie w naturze zachodzą, są idealnym przykładem na wszystko, co po prostu jest, tak żeby to po prostu zrozumieć też. Jak zaczniemy odpowiednio na tą naturę patrzeć. Więc czy to medytacja, czy to właśnie zagłębianie się w siebie, czy przebywanie jak najczęstsze na łonie natury, gdzie będziemy wyłączali to myślenie, bo im mniej myślimy, tym nasze życie będzie lepsze po prostu. Jakość naszego życia będzie lepsza, tym nasz poziom świadomości będzie wyższy. Im mniej myślimy, tym lepiej, bo musicie wiedzieć, że wszystkie najlepsze pomysły, idee, one nigdy nie powstały z umysłu. Nigdy. Wynalazki, wszystko to nie jest umysłu tego, znaczy jest umysł, ale nie tylko w głowie, można powiedzieć, z innego umysłu, takiego naszego prawdziwego. Nie z mózgu, może tak. O. Więc nie myślcie, nie kombinujcie. Im mniej myślicie, im mniej kombinujecie, tym dla was jest lepiej.
Tak, znaczy są dwa ośrodki jakby pomysłów. Jeden to jest rzeczywiście ten taki intelekt, mówi się, że to jest intelekt niższy, taki, który wychodzi jakby z cielesności trochę. Nie wiemy, gdzie on dokładnie jest, na pewno nie w mózgu. Być może mózg też jest jakoś połączony. Ja Jest powiem, ale jutro. u mężczyzn, tak? Nie. Powiem. A nie, no to wiemy, który to jest, ale w sensie taki cielesny intelekt, aczkolwiek czy to jest jedyne miejsce, to kto wie. A drugie jest takie miejsce, które jest poza ciałem. I to z tego miejsca poza ciałem wyszły najlepsze wynalazki, najgenialniejsze wynalazki na świecie. Dobra, już cicho siedzę. Tutaj padło pytanie, czy afirmacje i pozytywne myślenie nie działa, nie wpływa na podświadomość. Podświadomość była nagrywana, znaczy w 99% została nagrana do 7 roku życia. Jeżeli jesteś urodziłaś się w latach 70., 80. albo wcześniej i pamiętasz kasety szpulkowe, to raz nagrana kaseta nie odtworzy ci innych piosenek. Tak? To nie jest internet, że sobie wybierasz każdą piosenkę, jaką chcesz, tylko to jest kaseta. Nagrało się i jest, albo kaseta VHS. I w 7 roku życia podświadomość się zamknęła. I teraz można ją otworzyć, ale to są takie bardzo szczególne momenty w życiu. Podświadomość otwiera się 2 razy w ciągu dnia, to jest dosłownie na moment, to są ułamki sekund, przed zaśnięciem i po obudzeniu się, czyli wtedy, kiedy jesteś takim emocjonalnym, nie wiesz o co chodzi kompletnie, nie? Jesteś taki bałwanek, że po prostu można ci wszystko powiedzieć. To są te 2 momenty. Istnieją też procesy, pewne rytuały, gdzie można tę podświadomość otworzyć, że nie jest to proces psychologiczny, tylko proces energetyczny. Więc samo pozytywne myślenie, takie, że ty się przekonujesz do czegoś, absolutnie w ogóle nie działa. To tak jakbyś stanęła przed kasetą VHS albo przed magnetofonem i powiedziała zmień się, zmień piosenkę. To akurat jest Mateusz chyba. Okej. No to do wszystkich pań, do wszystkich panów. Więc żeby zmienić podświadomość, to trzeba wcisnąć przycisk record i nagrać na nowo podświadomość. Nie ma innej możliwości. Tam już masz pokłady zapełnione, półki są pełne. Trzeba coś wyjąć i coś wsadzić nowego. Więc afirmacje, no możesz je powtarzać, jeśli zadziałają ekstra. Ja nie znam nikogo, u kogo afirmacje by zadziałały. Jeżeli masz sprzyjające przekonanie, na przykład zawsze zarabiasz dużo pieniędzy i wychodzisz z afirmacją, ten kontrakt przyniesie mi dużo kasy, to ten kontrakt przyniesie ci dużo kasy. Pod warunkiem, że twoje przekonanie w sprawie pieniędzy jest wspierające i zawsze zarabiałeś dużo pieniędzy. Ale na przykład nigdy nie jesteś w stanie stworzyć pięknej relacji, żadnego związku, to znaczy, że masz przekonanie, tak, że nie zasługujesz na taką miłość, czy na tego partnera albo nie jesteś wystarczająco dobry, żeby komuś coś dać, tak? Więc tutaj jak będziesz afirmować, jestem we wspaniałym, szczęśliwym związku, nie zadziała, bo nie masz wspierającego przekonania. Trzeba wejść do podświadomości i zmienić zapis, tak jak się zmienia kod C++ w komputerze. Nie? Bo to jest system operacyjny, to co nam się dzisiaj w życiu dzieje. Podświadomość jest systemem operacyjnym. Tak jak w swoim komputerze mało kto jest w stanie zhakować system operacyjny, tak samo tutaj, bo to nie jest poziom psychologii. To nie jest nic, czego uczy nauka. Znaczy fizyka kwantowa tego uczy, ale to jest praca z energią, tylko i wyłącznie, bo podświadomość nie jest fizyczna, prawda? Czy tutaj jeszcze wracając do tego pytania, co to było? Pozytywne myślenie. Wiesz, można sobie myśleć pozytywnie, ale co z tego, że zamyślisz pozytywnie, jak zaraz zostanie przed tobą taki egzamin jakiś postawiony albo test, że zmieńcie cię z nóg po prostu, bo dostaniesz po głowie tak, że to pozytywne i wtedy mówisz, kurde, ja tak pozytywnie myślałem, a tu co się dzieje? I dopiero tak naprawdę ta wiedza, twoja prawdziwa wiedza, ale to nie chodzi o taką wiedzę książkową, tylko o tą wiedzę, że ty wiesz, czym rzeczy są i to zrozumienie tego, dlaczego takie sytuacje się dzieją, to daje ci, można powiedzieć, że to jest w ogóle kilka poziomów wyżej niż pozytywne myślenie, bo pozytywne myślenie zawsze jest do momentu, w którym jest fajnie, a jak przestaje być fajnie, to wtedy to pozytywne myślenie to sobie można wsadzić. No bo, znaczy tworzy więcej napięcia w ciele,
A jak już ciało ma napięcie, to umysł to jest jak beton wtedy. A kiedy wiesz, czym rzeczy są i kiedy masz to zrozumienie i masz tą świadomość, masz tą pewność, kim ty jesteś, to czy ty myślisz pozytywnie, czy myślisz negatywnie, czy cokolwiek ktoś inny stara się coś ci wytłumaczyć albo powiedzieć, albo te sytuacje zewnętrzne, przede wszystkim można nie, czy ty myślisz pozytywnie, czy negatywnie, tylko czy te sytuacje zewnętrzne pokazują ci, że jest fajnie albo nie fajnie, to na ciebie to nie ma wpływu żadnego, bo ty jesteś ponad tym i ty się po prostu temu tylko przyglądasz i trzymasz sobie ręce w kieszeni i sobie wesoło pogwizdujesz i nie wchodzisz w to, nie zasilasz tego swoją energią. I to jest ten stan, który jest daleko, daleko, daleko ponad tym wszystkim i wtedy nawet nie potrzebujesz tej podświadomości sobie przeprogramowywać, bo oczywiście są narzędzia, które ułatwiają tą zmianę, ale będąc ponad tym wszystkim, to ty możesz dowolnie sobie zmieniać i tak naprawdę dowolnie interpretować też te rzeczy, które cię spotykają. I to jest jakby nadrzędne. Ta wiedza i zrozumienie jest nadrzędne nad wszystkim. Edytka tu jeszcze napisała. Jak można rozbudzić w drugiej osobie wygasłą miłość? Jakie zachowanie może pomóc? I jak być szczęśliwym, będąc odrzuconym? Że jak my kogoś gonimy, ta osoba będzie zawsze uciekać. Jak my w kimś chcemy rozbudzić miłość, czyli chcemy przede wszystkim, to ten sam fakt chcenia czegoś, to już sprawia, że będzie nam to ciężko osiągnąć, że nie będzie nam to zaprezentowane, że będzie się to od nas zawsze oddalało. I jedyne tak naprawdę, co możemy zrobić, co my polecamy, to zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są, odpuścić ten temat, zająć się sobą, jak być szczęśliwym, będąc odrzuconym, właśnie zajmując się sobą, wykorzystując ten czas, żeby się wreszcie zająć sobą, bo jeżeli, że tak powiem, nie było wam pisane, żeby być ze sobą, to może po prostu nie jest wam pisane, żeby być ze sobą. I może teraz jest czas na to, żeby się zająć sobą, a nie tą drugą osobą. A paradoksalnie, jak się zajmiesz sobą i jak ten temat odpuścisz, nie będziesz o tym obsesyjnie myśleć, to być może ta osoba sama do ciebie przyjdzie i się zgłosi. Albo ktoś lepszy. Albo ktoś dużo, dużo lepszy. I najczęściej to jest tak, że przychodzi ktoś dużo, dużo lepszy. Więc nie zakładajmy, że my wiemy, co jest dla nas najlepsze. Bo mało kto wie jest tak naprawdę z nas tu wszystkich, co jest dla nas najlepsze. Słuchajcie, no. Bo wszystko to, co jest dla nas najlepsze, to jest najczęściej z umysłu. Nam się tylko wydaje, że coś jest dla nas najlepsze, że ta osoba będzie dla nas najlepsza, a nie mamy pojęcia zielonego. Więc jeżeli mamy tą szansę, że ta osoba już nie jest z nami, to wykorzystajmy ją i zobaczmy, bo być może ktoś inny jest dla nas lepszy. Słuchajcie, ja zawsze powtarzam, bo ja wiem, jak to jest. Ja też byłam porzucona, też chciałam do kogoś wrócić, też naprawdę różne cuda robiłam, różne. Po prostu stanie na głowie i picie zimnej wody, nie? Tam przy Księżycu w Nowiu. Słuchajcie, no nieważne. No, może nie do końca takie rzeczy, ale w sensie naprawdę wiele, wiele rzeczy robiłam z intencją, żeby związek się odbudował. I już samo to, że robimy coś po to, żeby konkretna osoba przyszła do naszego życia albo żeby konkretne rzeczy się pojawiły na nowo, to już jest nadawanie temu dużej wagi. Im większą wagę nadajemy, tym bardziej to nie może do nas przyjść. To jest tak jak w tych relacjach damsko-męskich, nie? Że jak biegamy za chłopakiem albo za dziewczyną, to ona nie chce. A jak przestajemy biegać i skupiamy się na sobie, to nagle ona chce. I to jakby nie chodzi o konkretną osobę, ale o konkretne zdarzenia. My często powtarzamy, często nawiązujemy do prawa przyciągania, bo to jest jedno z 3 uniwersalnych praw wszechświata, czyli takie, które dotyczą każdego i wszystkiego i wszędzie. I prawo przyciągania mówi, że podobne przyciąga podobne. Jeżeli chcesz mieć wspaniały związek z jakimś człowiekiem, to najpierw przepracuj u siebie to, co chcesz komuś dać i to, co chcesz dostać od tej drugiej osoby, bo bez tego no to nie przyjdzie. Tak? Bo to jest jak patrzenie w lustro. Jak masz czerwonego irokeza, to nie przyjdzie do ciebie ktoś z warkoczami, tylko raczej irokezy się będą pojawiać. Więc no, zwłaszcza z tymi relacjami tak jest. My tutaj są 2 takie rzeczy, którym nadajemy największe znaczenie w naszym życiu. Pierwsze to pieniądze,
a drugie to partner. Nie miłość, ale partner. A powinniście zacząć od czegoś innego zupełnie. Pieniądze, to co zawsze mówię, jak nie masz pieniędzy, to wydaj wszystkie drobniaki, które jeszcze ci zostały w kieszeni. Bo im więcej dasz, tym pozbędziesz się balastu, podświadomość się rozluźni, jakby odpuści i wtedy dopiero będzie można przyciągać te pieniądze. Tak samo jest z partnerem. My szukamy partnera, a nie miłości, bo wydaje nam się, że ktoś przyjdzie, to będziemy czuć się kochani. A powiedzcie mi, którzy z waszych rodziców wyglądają na zakochanych dzisiaj? A są ze sobą na przykład 20-30 lat. Mało kto. 48. Ja liczę, że ktoś powie, że tak, że moi są. No i to by było super. Moi nie. No, Kurde. u większości ludzi tak jest, bo związek Szukamy dalej. Naszym umysłem Moich 6 lat tragedia. Znaczy, nigdy nie jest za późno. łalinki ekstra. No, uratowani, u Bożenki też ekstra. No. Słuchajcie, no my naszym umysłem wydaje nam się, że związek przyniesie nam miłość. Nie przyniesie, bo związek nie jest od przenoszenia miłości. Każda osoba w związku jest od tego, żeby wyprodukować w sobie miłość i ją sobie pielęgnować. I wtedy możecie, że tak powiem, się nią wymieniać, nie? Obdarowywać nawzajem. Ale nie ma możliwości, żeby bez poczucia miłości stworzyć związek pełen miłości. Musisz mieć najpierw poczucie miłości i dopiero możesz stworzyć związek, taki, który się ewentualnie nie rozpadnie, nie? Więc przede wszystkim praca nad sobą. To jest punkt numer 1. I ja uważam, że moment rozstania to jest najlepszy czas, jaki możecie sobie wykreować, bo trudno jest to zrobić w związku, kiedy się z kimś jest. Bo już znasz drugą osobę dosyć i trudno jest przejść przez taki beton, że bo on zawsze, bo on nigdy, nie? A jak jesteś sama, to jest łatwiej. Po prostu jest łatwiej. Bo wtedy możesz, że tak powiem, wymalować cały pokój na biało i sobie po prostu chlapiesz po kolei. Będę taka. No i dawaj, i pracuję nad tym, nie? Zmienię to przekonanie, no i pracuję nad tym i tak dalej, i tak dalej. Więc bycie samemu, bez względu na to, czy masz 10 lat, czy 50 lat, to jest najlepszy okres, naprawdę. Także warto go wykorzystać do tego, żeby pielęgnować siebie jak najlepszy kwiatek w wazonie, a nie żeby się zajmować innymi ludźmi. Nikim, sobą tylko. Bo łatwiej to teraz zrobić, niż potem będąc już w relacji, w związku. Wtedy już jest, trochę się mleko rozlało i trzeba nadrabiać. Ja jestem, Magda też zresztą, jest sporo grup na Facebooku, gdzie różne są, mówiących o świadomościach i takie rozwojowe, po kilkadziesiąt tysięcy, 70 tysięcy osób, 40 tysięcy osób i tak dalej, gdzie dużo osób tam się wypowiada i dużo osób mówi ogólnie o świadomości. Ale żeby znaleźć kogoś, kto faktycznie mówi z tej najwyższej półki, a nie to, co jest znane i oklepane już w książkach od lat, to naprawdę ze świecą szukać. Ja osobiście znalazłem jedną chyba taką osobę, albo 2 osoby. 2 może osoby, które, ja wiem, że one wiedzą. I to jest, że one są naprawdę taki poziom świadomości, że to jest ta wiedza, o której my z Magdą mówimy. No ale to też są takie osoby, które jakbyście zobaczyły ich sposób pisania postów, one tam mało co piszą ogólnie, ale to byście powiedzieli, kurde, co za chamy w ogóle, jakie prostaki, jak oni tak mogą mówić. No bo to jest właśnie osoba, która ma taką wiedzę, to ta ona nie mówi, że... Tam nie ma żadnych granic. To nie ma, że to jest miłość, wszystko, że tak super jest i cudownie. To, czego też was uczyliśmy na Energy Master, że słowa nie mają wibracji, dopóki my sami jej nie nadamy. I większość, znaczy cały czas nadajemy nieświadomie, poprzez pryzmat naszych filtrów w głowie, tak? Przez te posiadane przekonania. Ale już co niektórzy tutaj wiedzą, jak zmienić wibrację tych słów i właśnie te osoby, które mówią z najwyższego poziomu świadomości, one wiedzą, że to nie ma żadnego znaczenia. Więc mówią, tak jak Paweł powiedział, po chamsku. Po chamsku. Dla mnie taką osobą, dlatego też czasami wspominaliśmy o takiej bajce Rick and Morty. Nie wiem, czy słyszeliście może. I tam jest
Rick w tej bajce. To jest kreskówka, ona tak nie każdemu może podejść, bo ja to gdzieś tam, ktoś mi powiedział, że ona dobrze pokazuje, na jakiej zasadzie działają równoległe rzeczywistości. No i faktycznie zacząłem ją oglądać i tak 3 sezony całe obejrzałem i Rick mi tam zaimponował. Rick, który gra tam dziadka, alkoholika, który przemierza różne, jest naukowcem i taki naprawdę z poziomem świadomości level high. I on pokazuje, jak na tym poziomie świadomości, jaki się ma stosunek do innych. On trochę jest taki przejaskrawiony i tak dalej, ale jak dla mnie to Rick jest takim, to jest jeden z topów, nie? Gdzie można powiedzieć, że jest przeciwieństwem tego, co my uważamy za taką, powiedzmy, miłość, dobroć i tak dalej. Ale na tym poziomie rzeczy trochę inaczej wyglądają i ma się też inny stosunek trochę do tego wszystkiego, więc dużo rzeczy nam przychodzi z dużo większą lekkością, łatwością, co może być różnie odbierane przez inne osoby, które jeszcze na tym, że tak powiem, może poziomie w tym momencie nie są. Ja pamiętam kiedyś gdzieś tam zajrzałam do Ricka i Mortiego, ja nie wiem, kiedy ta bajka powstała, ale tak patrzyłam przez 5 minut i mówię, jakieś głupie, nie? A gdzieś tam, nie wiem, no parę miesięcy temu znowu się na nią natknęłam, obejrzałam wszystkie sezony i mówię, kurde, ale mądra. Tam parę odcinków jest naprawdę takich, kurde, ja nie pamiętam tych wszystkich, musiałbym jeszcze raz zobaczyć, ale kilka odcinków jest odjechanych takich w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale takie, które pokazują naprawdę, jak rzeczy akurat... Z tego wyższego zrozumienia. Tam ktoś dobrze ogarniał, super. jeżeli chodzi o tą bajkę. No właśnie, czasami mówimy, że ci reżyserzy czy pomysłodawcy to albo palą coś dobrego, albo nie wiem, albo biorą jakieś dobre specyfiki. Niekoniecznie. To po prostu mogą być osoby, które widzą więcej, mają więcej wglądów i są takie odjechane po prostu, wydają się być w społeczeństwie, one po prostu wiedzą. Nie? Zresztą jak patrzycie na filmy science fiction, to tam też jest, w wielu filmach są elementy takie, które po prostu, że tak powiem, obnażają rzeczywistość i z jednej strony w tych filmach nam się to pokazuje, żeby nie wywołało to w nas lęku wtedy, kiedy to zobaczymy na żywo, ale to nie jest dla naszego dobra, to nie robią tego, nie robi się tego po to, żeby w systemie, żebyśmy my wiedzieli więcej, tylko żebyśmy się nie bali, kiedy zaczną wykorzystywać elementy z innych przestrzeni, nie? No, ale dobra, to nieważne. To powiedzcie przede wszystkim, co z tego dzisiejszego spotkania bierzecie dla siebie? Co dzisiaj zapamiętaliście? Jak wam się podobało? Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Pa!